Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z drugiego największego miasta w Indiach, czyli Mumbaiu. Nie przedłużając, zachęcam stałych widzów do postawienia łapki w górę, a ja idę coś zjeść. A ja idę do restauracji, która się nazywa Golden Fork. Jednak nie zjem w tej restauracji, bo mają tylko dania śniadaniowe, a ja mam ochotę na coś innego. A tak się wozi i sprzedaje warzywa w Indiach. Małe kabaczki. Zobaczcie, takie u nas nie rosną, a tutaj pomidory. Dzisiaj muszę wrócić na lotnisko, bo najbliższa stacja metra jest właśnie zbudowana na lotnisku. Ale jakieś korki tutaj się robią, bo tutaj proszę bardzo, remont drogi. Oczywiście syp na chodniku z boku jest. Tam już widzę samoloty, czyli lotnisko, a rzeka, kolor. To jakby tutaj ropa płynęła. Po drodze co kawałek można spotkać jakieś miejsca z jedzeniem albo z takimi sokami. Kolega coś mi tu krzyczy. Tu z ananasa akurat sok. Nie wiem, czy to dostrzeżecie, ale te palmy co rosną, to one rosną na takim wiadukcie, widzicie? Bo tam już jest dojazd do lotniska. One nie mają styczności z ziemią. No tutaj ten płot przeszkadza, ale trochę widać. Widzicie? Posadzone na wiadukcie. Szedłem tą drogą w nocy, więc było trochę łatwiej. Teraz trzeba trochę walczyć i się przepychać, bo za bardzo też tutaj nie ma jakichś chodników. Jest chodnik teraz z tamtej strony, więc muszę gdzieś przejść na drugą stronę. O tych palmach wam mówiłem, widzicie jak rosną wzdłuż drogi? Tutaj to się ścieśniają dopiero te tuk-tuki. Konkretna rozbudowa tutaj wokoło tego lotniska. Powstają nowe hotele. Dobra, uciekam. A tutaj gdzieś idę na stację. Jestem już na stacji metro, mam do przejechania kawał Mumbaiu, więc podejrzewam, że gdzieś około pół godziny będę jechał. Głęboko schodzą te schody. Jak na liczbę mieszkańców i porównując do innych państw, dużych miast, no to tutaj nie ma nikogo, kilka osób tylko. Można kupić w okienku bilet, a ja zobaczę, czy w maszynie mogę kupić, czy mogę zapłacić kartą. Banknot można wrzucić tutaj. Dobra, zaraz zobaczymy. A resztę też wydaje. Dobra, ogarnę to sam. Mam już mapę, jadę tutaj. 60 rupii, 2,30 kosztuje taki bilet w złotówkach. Maszyna wydaje też resztę. 40 reszty. Ale co, on mi tutaj nie przyjął tych banknotów? Czy co, one nie działają? Chyba inne chcę, może nowsze jakieś. Próbuję to chyba z 10 raz. No wypluwa. Dobra, idę do okienka, nie ogarnę tego sam. Kupiłem bilet w okienku. Panie jeszcze podziwiały moje tatuaże. Mówią, że piękne, piękne. A teraz się śmieją, słyszę. Dobra, idę tutaj właśnie, zobaczcie, trzeba skanować plecak, jak chce się wejść na stację metro niżej już. Akurat pociąg podjechał, więc spoko, wsiadam. Super, bo jeszcze jest gdzie posiedzieć. Jestem już na swojej stacji, jechałem 29 minut. To tak myślałem, pół godziny będę jechał. Patrzcie, a tam, no nadal pusto. W tym metro mało ludzi, można cały czas siedzieć, wszyscy siedzą. Wydaje mi się też, że to jest spowodowane ceną, bo ostatnio jechałem podobną trasę, trochę w innym kierunku i kosztowało to tylko 10 rupii, dzisiaj 60, więc różnica jest spora. Linia numer 3, którą dzisiaj jechałem, ma 33,5 km długości, a ja już jestem na stacji, na której chciałem być, na zewnątrz. Tutaj sporo się dzieje, jest dość spore rondo, policja stoi, ruchem kieruje. Tu jeszcze zobaczcie jakiś stary budynek. Uwielbiam to w tych krajach, że wystarczy kawałek miejsca. Tutaj, proszę bardzo, prasowalnia, prasują rzeczy. Tutaj też pewnie ludzie mieszkają. Nie, w środku jakieś biznesy widzę. Chciałem powiedzieć, że wystarczy im jakiś kawałek miejsca i już jest jakiś biznes. I to właśnie chciałem zobaczyć, największą pralnię na świecie i widzę, że tutaj się zaczyna. Coś czuję, że tutaj będzie niezła dżungla. Zszedłem już na dół z tego mostu. Tutaj, jak będziecie szli, to górą, a później są schody, schodzicie. Jak przyjedziecie też kolejką, no to kolejką też możecie przejść i będziecie już z tej strony. Chyba że od kolejki też jest z tamtej strony wejście, ale tam są tory, więc podejrzewam, że będziecie musieli przejść tak jak ja. Droga taki shooter. Nic więcej, widać, że sporo coś tutaj się dzieje. Jakiś remont jest pewnie, dlatego tutaj tak to wszystko teraz wygląda. No i tutaj jest wejście. Tutaj też jest pokazany rekord Guinnessa z największą liczbą osób biorącą, widzicie? 496 osób w jednym czasie. Wycwanili się ładnie, chciałem wejść tam tym wejściem. Stoi od razu dwóch gości, trzeci od razu podbiegł. Mówią, że nie mogę wejść tam sam, muszę sobie wziąć przewodnika. Zacząłem czytać sobie na ten temat, no to takie, może nawet nie pół na pół, tylko te więcej informacji jest takich, że ludzie biorą tego przewodnika, bo niektórzy nawet pisali, że mieli jakieś problemy, jak chcieli wejść tam sami. Ja to spróbuję obejść z drugiej strony, żeby może jakieś wejście znaleźć. Problem jest w tym, że tutaj nie ma żadnych oficjalnych biletów, nie ma żadnego oficjalnego rządowego stanowiska, że sprzedają bilety i tak dostajesz bilet, wchodzisz, tylko wszystko jest tutaj na gębę, więc ja nie wiem, czy to po prostu ktoś sobie nie stanął i nie robi z tego biznesu. Oczywiście mówi, że te pieniądze trafiają też do lokalnych, więc to też jest okej. Ale czy tak jest w praktyce? No tego już się nie dowiemy. Podpytałem teraz tutaj lokalnego, tak słabo mówi po angielsku, więc
A my ticket, to mówi, że nie trzeba, że tam spróbuj, więc idę z drugiej strony spróbować. Może tam chcieli mnie po prostu gdzieś naciągnąć. A tak się odbywa golenie na ulicy. Patrzcie. How much? How much? How much? How much? How much? 50? 50. 2 złote. Okay. 2 złote kosztuje takie ogolenie. Tu jest jakieś wejście, więc ja spróbuję przyatakować tam. Ale jeszcze patrzcie, tutaj zabijają kurczaki jak chcecie. O, od razu oprawiają na świeżo. Patrzcie. Jestem już w środku i ugadałem się. On mówi, że jest lokalnym przewodnikiem, ale wiadomo, że nie jest, chce zarobić stówkę, mówi, że bierze, więc spłacę mu stówkę, to będzie 4 zł za oprowadzenie. Kolega mi wytłumaczył, że tutaj mieszka jedna rodzina i jedna rodzina ma tutaj taki boks, widzicie? I jedna rodzina tylko z tego korzysta. A tam są kolejne. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. I większość rzeczy tutaj ręcznie się pierze. Tutaj też możecie zobaczyć, ile jest tych boksów. Są też szczurki, widzę. Dojadają pewnie jakieś resztki. W niektórych miejscach mają też pralki. I mówi, że tutaj wchodzi około 100 koszulek do takiej jednej pralki. Ale jeszcze wam pokażę coś tutaj. O, tutaj też mają suszarki. Nie wiem, czy to zależy od zamożności rodziny, i stać ich na inwestycje w coś takiego. Kolega mówi, że w tych bańkach mają chemikalia, które są potrzebne właśnie do prania tych wszystkich rzeczy. Ta pralnia została zbudowana przez Brytyjczyków w 1890 roku i nie służyła tutaj dla lokalnej społeczności, tylko służyła dla oficerów, którzy tutaj przybywali i których było coraz więcej. Jakiś inny lokalny mówi, chodź na górę, zobaczysz, mój widok jest niesamowity, więc idziemy. O, chłopaki teraz odpoczywają tutaj po pracy. Jeszcze wyżej. No dobra, będę uważał, tak. Idziemy jeszcze wyżej. Tam było pranie, a tutaj jest suszenie. Ta rodzina akurat pierze ręczniki dla szpitala. Kolega mi teraz powiedział, że jest 50/50 w dzisiejszych czasach, że 50% piorą w pralkach, a 50% nadal ręcznie. Zobaczcie, jaka ogromna jest ta pralnia. Każda rodzina ma dach, każda rodzina ma pralnię, każda rodzina ma jakiś boks, gdzie może prać i zarabiać pieniądze. Kolega mnie ciągnie jeszcze na jakiś inny dach, żeby zobaczyć, co tutaj jest. Dobra, jesteśmy. Jeszcze dalej. Tu już jakieś koce, to wygląda jak domowe rzeczy bardziej. Ale gdzie my teraz idziemy? Jaki labirynt ciuchów. To nie wygląda jak na jakieś hotelowe czy szpitalne rzeczy. Jeszcze dalej. Dobra, to przechodzimy dalej. O, bebzon za duży. Ciężko nogę podnieść. O, dobra, jeszcze inny widok będzie stąd. Spodnie to też pewnie, chociaż nie, to widać też jakieś podobne wszystkie. Te ubranka, które tutaj widzicie, też są dla jakiegoś szpitala. Oni nie używają spinaczy, tylko coś takiego jest zrobione, widzicie? Tak zawinięta lina, żeby można było wsadzić. Dość mocno. W tym miejscu kolejne ubrania dla jakiejś firmy, bo wszystkie takie same. Tutaj koszule. Aha, koszule też widać. Jest naszywka, że do szpitala. W tym miejscu się pierze, z boku się suszy, a tutaj już się składa, patrzcie, ręczniki, wszystko i pojedzie do szpitala. A tu jeszcze jaka wielka maszyna. Dziennie w tej pralni pracuje od 5 do 7 tysięcy osób. To wyobraźcie sobie, jaka to jest liczba. Zauważyłem, że to jest zamknięta społeczność. Są mury też dookoła tej pralni i oni siebie pilnują nawzajem. I oni tak, jak ja chodziłem, to pokazywali, z tego co rozumiałem. Czy on ma przewodnika, czy on ma przewodnika, czy on ma przewodnika, żeby czasem nikt tutaj nie wchodził bez zapłacenia. Nie tylko pralnia, można też te wszystkie ciuchy, które są dziurawe albo porwane, można je zacerować albo zaszyć u takiego szewca na ulicy, przy chodniku od razu. Zjem sobie jeszcze śniadanie w takiej lokalnej restauracji przy samej pralni, tu za tą ścianą już jest pralnia, może też tam górą jak się wejdzie, to się tymi dachami przejdzie. Biorę sobie tali takie kurczakowe. Pani mi zaraz przygotuje, no i oczywiście placki robione na świeżo. Jest już moje danie, poprosiłem o mniej ryżu, ale i tak ta porcja ryżu jest tutaj ogromna. No, w Indiach dużo ryżu podają. Ja już płynę, jest tak gorąco dzisiaj. Ale zobaczymy te kary, czy one jest dobre. Dobre. To jest takie kary rzadkie z kurczakiem. Ja to lubię takie gęste jak są, że jak się bierze na placka, to ten sos zostaje na placku. Jak się zamawia tali, to zawsze można brać dokładkę właśnie takiego sosu choćby. Pięknie. A po zjedzeniu trzeba ręce umyć, a w tym miejscu akurat się tak myje, bo nie mają zlewu zrobionego. Więc trzeba sobie opłukać jedną i drugą łapkę. Jak się je łapkami, to ja sobie pomagałem łyżką, ale wiadomo, że gdzieś tam też w łapy wchodzi. Płacę 90 rupii, czyli około 3,50. Jadłem tutaj w restauracji, a świeższy kurczak być nie może, bo ubijany pewnie w tym miejscu na świeżo, więc zepsuć się nawet nie miał kiedy. Sklep mięsny, a od razu obok fryzjer i pewnie goli broda. Przejście z powrotem tutaj też nie należy do najłatwiejszych. A zobaczcie, tutaj już wyprane ciuchy.
noszą pewnie do jakiegoś samochodu i będą wozić do szpitali. Wystarczy tej pralni, jadę teraz w inne miejsce. Jak spojrzycie na mapę Mumbaiu, to jest taki cypel i prawie że na koniec tego cypla jadę. To podejrzewam, że budynek indyjski. Za to tutaj, patrzcie, stara kamienica, jakiś stary budynek. No ten to bym obstawiał, że jest brytyjski. Oczywiście mam na myśli po Brytyjczykach, którzy tutaj byli. Tutaj widać, że ktoś mieszka. Wygląda na to, że w tym miejscu robią jakiś most i ten wiadukt będzie schodził aż tutaj. A tak się dostarcza gaz. Widziałem tutaj wcześniej, kolega zapinał kłódką, żeby mu nikt nie buchnął tej butli. Pewnie gaz teraz drogi, nie wszystkich na to stać, bo w niektórych restauracjach nie sprzedają dań, które są robione właśnie na gazie. Odkąd jestem w Indiach, jeszcze nie znalazłem miejsca, gdzie podają kawę, ale kawę taką normalną, bo rozpuszczalną to podają, sprzedają, na ciepło robią, ale jest McDonald's, więc mam nadzieję, że tutaj dostanę normalną. Jest już moja kawa, 175 rupii, czyli niecałe 7 zł wychodzi. Nie wiem, czy to niepodobna cena, tak jak w Polsce. Ja już jestem po lekkim relaksie w McDonaldzie i to, co zaobserwowałem, to powiem wam, że no McDonald's w tym kraju jest dla osób z zamożniejszym portfelem. Te dania, czyli bułka, jakieś podobne jak w Polsce, są kilkukrotnie wyższe niż jedzenie na ulicy. I to też widać po ludziach, którzy tam przychodzą. A ja już jestem na stacji i jadę w inne miejsce. Tym razem jadę tą samą linią metra, bo jest fajne połączenie. I patrzę sobie właśnie na tą stację i mówię, kurczę, no coś, nowa ta stacja, wygląda bardzo ładnie. A ona jest dość nowo otwarta, bo otworzono ją w październiku 2025 roku. Tym razem 30 rupii, czyli złoty 20 za bilet. Dzisiaj mam jakieś szczęście, bo dopiero wszedłem i pociąg nadjeżdża. I ten pociąg też nie wygląda na jakiś zatłoczony. Czy będzie jakieś miejsce siedzące? No coś się znajdzie zaraz. Jest godzina 15, więc powoli powinny się zaczynać jakieś godziny szczytu. Ale patrzcie, te metro puste z jednej i z drugiej strony. 12 minut i jestem już na miejscu. Jestem już na zewnątrz, idę teraz, mam jakieś 20 minut zobaczyć bramę Indii. Wielka Brytania w Indiach, mają jeszcze autobusy podwójne. Taka informacja dla was, jak przyjedziecie do Indii, pamiętajcie, bankomaty SBI. Wypłacacie pieniądze bez żadnej prowizji. Uwielbiam Indię właśnie za to, że co kawałek, gdzie nie wysiądziecie, gdzie nie pójdziecie, zaraz jakiś sklepik, coś sprzedają do jedzenia, jakieś przekąski. Tu widzę nawet coś pewnie będzie na ciepło w tych bemarach. No tak, można jakieś właśnie takie talii dostać. A druga sprawa, co jest świetne w Indiach, to jest świetne dla nas, dla ludzi, którzy kupują. Może dla tych, co prowadzą te biznesy, nie jest to świetne, ale ceny na przykład wody i różnych produktów wszędzie są takie same. Jak ja chcę sobie kupić teraz wodę litrową, to ona zawsze kosztuje 20 rupii, czyli 80 groszy. Zgubiłem się, lekko poszedłem nie w tą ulicę, co trzeba, muszę się wrócić trochę. Ale powiem wam, że nie wiem, co się stało, ale nie poznaję tych moich Indii, no bo tutaj teraz wszyscy powinni nawalać w klaksony. A to słychać tylko gdzieś pojedyncze takie, o, gdzieś tam sobie ktoś zatrąbi, ale nie ma tak, że stoją i cały czas nawalają. Za 40 groszy na ulicy można się zważyć, za 10 rupii. Więc ja sprawdzę moją wagę, żeby nie było. Trochę odsunę, bo moje buty będą tutaj, o, wystawać. Gotowi? Ja też nie. A, mam plecak jeszcze, więc ściągnę plecak najpierw, żeby tu nie było ekstra kilograma. Lecimy. 92 gdzieś podchodzimy. No, odjąć ciuchy 90 powiedzmy. 10 rupii do właściciela wagi. Zawsze jak jestem w takich krajach, gdzie były kolonizowane, patrzcie, tutaj też jest budynek brytyjski. Zawsze lubię oglądać, jaka jest różnica pomiędzy współczesną budowlą, a właśnie taką kolonialną. Ten budynek jest dość spory. Tutaj jest wejście jeszcze z drugiej strony, a oczywiście
dookoła coś tutaj handlują. Zaraz jakieś ciuchy. W tym miejscu to widać, że kilka jest takich budynków jeszcze po Brytyjczykach. Jeszcze najpierw sesja zdjęciowa z chłopakami. Dochodzę już do bramy Indii. Widać ją już kawałek, ale mnóstwo ludzi. Tutaj jeszcze trzeba przejść taką kontrolę, żeby wejść na ten plac. Jakiejś za dużej kolejki to nie ma. Ale też widzę, że szybko idzie. Jestem już w środku, policjant śpi, dobra, wszyscy przechodzą. Mogłoby się wydawać, że to jakaś stara budowla, ale wcale nie jest taka stara, bo rozpoczęto budowę w 1911 roku, a budowano to przez 13 lat. Wyobraźcie sobie, że tak wielką budowlę postawiono tylko, żeby upamiętnić przybycie tutaj króla Jerzego V wraz z małżonką, bo to był pierwszy król, który odwiedził Indię. Kolejna sesja zdjęciowa. Bardzo popularne jest tutaj robienie zdjęć sobie. Dużo ludzi chodzi właśnie z aparatami i oni od razu drukują te zdjęcia. I zobaczcie, wychodzą już zdjęcia z drukarki. W tym miejscu jest ta brama, a ja idę dookoła, bo widzę, że tam jakieś statki pływają. Dzisiaj czytałem też o jakiejś wyspie, która jest godzinę drogi stąd, że się tam płynie i właśnie gdzieś stąd się odpływa. Nie wiem dokładnie, ale gdzieś w pobliżu tej bramy, pewnie któreś te stateczki tam pływają. Gdzieś tam jest ta wyspa, też myślałem, żeby na nią się wybrać któregoś dnia. Patrzcie na to! Ile osób chce sobie ze mną zdjęcie zrobić? Dla nich to ja atrakcja tutaj. Tutaj widzę, że upychają ludzi na jakieś statki. Może właśnie one stąd odpływają. Powiem wam tak, ja sobie usiadłem, żeby chwilę odpocząć. Nawet podchodzą do mnie jak siedzę, żeby sobie zdjęcie robić. Tutaj akurat w tym miejscu to nie ma odpoczynku od zdjęć. Oni nawet się już nie pytają, tylko siadają, po prostu wstrykają sobie zdjęcia. Z tyłu już stoją następni, już się czają. Teraz widzę, podpływa jakiś taki starszy albo tak zrobiony, a po drugiej stronie słynny hotel Taj Mahal Palace. A wiedzieliście, że w Mumbaiu były takie hotele, do których mieli tylko wstęp biali? Biorę sobie taką fotę za 50, kurczę, 2 złote. Kolega już mi drukuje. Szybka akcja, bo wyciągnął drukarkę z plecaka. Tak się prowadzi biznes. Po prostu 3 minuty i robota zrobiona. Jest i moja fota. Patrzcie, jestem. Tu jest jeszcze pomnik jakiegoś wojownika, tak mi się wydaje, ale nie ma angielskich napisów, więc nie mam pojęcia, kto to jest. Tutaj jest kilka stanowisk z jakimiś przekąskami i zobaczcie, ile od razu jest ludzi. Patrzcie, jest przystanek autobusowy, Kanar, złapał chłopaków, 12 rupii nie zapłacili za bilet, dostaną mandat teraz po 200, czyli po 8 zł mandat. Idę teraz na stację kolejową, ale ze mnie leci. No mega gorąco, mega duszno, dzisiaj ponad 30 stopni, a idę na stację kolejową, bo jadę na Wybrzeże. Słyszałem też, że w tamtym miejscu jest plaża. Pokażę wam jeszcze przepiękny uniwersytet, zbudowany w 1874 i patrzcie na to. To jest ten budynek. Nie mogę tu wejść dalej, bo chłopaki mnie tutaj nie chcą wpuścić. Jeden kompleks. To wygląda w ogóle jak katedra z zegarem. Widzicie? Ale to nigdy nie był kościół ponoć, bo teraz rozmawiałem tutaj z takim panem, który tam wchodził. Patrzcie na tą wieżę. No przepiękna, jak dobrze wykończona. To też jeszcze za czasów Brytyjczyków, ale ponoć to nie Brytyjczycy zbudowali, tylko jakiś bogaty Hindus. To jeszcze raz ta wieża. To przepiękne budynki. Przeogromny kompleks, bo ciągnie się aż właśnie z tamtej strony. Tu jest ulica, kończy się i tutaj też są dalej budynki. Za wiele też nie widać, bo tutaj te palmy posadzili, krzaki i one trochę zasłaniają. Tam wystają kolejne wieże. Tutaj to już nie uniwersytet, tylko sąd. Jestem już na stacji, teraz muszę poszukać pociągów, kas biletowych. Widzę, jakieś jedzenia są, ale ja jeszcze jestem najedzony. No proszę, są od razu. Teraz tylko muszę namierzyć bilety, gdzie się kupuje. Tu jest jakieś wejście, tutaj coś jest. O, tam są jakieś maszyny. Muszę znaleźć kogoś, kto będzie stał przy maszynie, bo to jest najłatwiej wtedy, bo jak się nie ma jakiejś tam karty, to się nie kupi, a tu spora kolejka. Widzę, że tutaj nie widzę kogoś takiego. Będę musiał chyba stać w kolejce. Albo mandat będzie, jak mnie złapią. Mam już bilet, zapłaciłem za niego 5 rupii, wyobraźcie sobie, to jest 20 groszy. To wydrukowanie tego papierka w Polsce by było droższe. Podpytałem maszynistę, bo tutaj nie ogarniam dzisiaj tych nazw, więc tak będzie łatwiej. Powiedział, że więc wsiadam. Widzicie, wagony tylko dla kobiet z przodu, dla mężczyzn tam dalej. Nawet minuty nie byłem w pociągu i już jedziemy. My wyjeżdżamy, a pociągi stoją już, żeby wjechać. I już powoli ruszają. Ale okazało się, że jadę tylko jedną stację i zaraz wysiadam. I wjeżdżam już na stację, tylko że ja wysiadam z drugiej strony. Nie z tej, co sobie tutaj kręciłem.
Jestem. O. Ładnie się zakręciłem, jednak jadę jeszcze jedną stację, teraz sprawdziłem na mapę. No dobra, chwilę on tutaj stoi. One stoją dosłownie po 30 sekund na tych stacjach. Już widziałem wybrzeża kawałek, a i teraz nie będzie widać, znowu jakieś płoty. To mi wygląda na jakiś kościół. Tu kolejny pociąg, mnóstwo dzieci. Tam też jakiś budynek przepiękny, już zrobiony w takim stylu indyjskim. Można sobie piątki przybijać tutaj z chłopakami w pociągu. Dobra, jesteśmy. Wysiadam, ale jeszcze szybko sprawdzę na mapie. Dobrze, wysiadłem, to już jest moja stacja. I ja już wiem, że jestem w dobrym miejscu. Spróbuję przejść na drugą stronę ulicy. Zaraz wam pokażę. Tu jest taki deptak, dość spory i dość długi. Jestem już na tym deptaku i tak jak wam mówiłem, dość spory deptak. W jedną i w drugą stronę, jak tak patrzę na mapę, no to kawał drogi on się ciągnie. No i sporo młodych ludzi tutaj przychodzi sobie wstrykać jakieś zdjęcia. Tutaj pewnie zachód słońca będzie w tą stronę. O kurde, jest i plaża, i miejscowi się kąpią. Tak jak siedzę teraz, tam na wprost jest Somalia, a tutaj za tym cyplem Oman. No, w sensie nie za cyplem, tylko w linii prostej. Po zachodzie, ale powiem wam, że nie spodziewałem się, że trafię w takie miejsce. Zaraz się tam przejdę, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Mnóstwo rzeczy do zjedzenia, mnóstwo ludzi. Zobaczcie, kolejka do pani Puri nawet. Przygotowane takie siedzenia, porozkładane maty, żeby można było sobie zjeść. Tutaj kolorów, ile tutaj smaków, ile tutaj zapachów, moi drodzy. Się stało bardzo popularne, tak mi się przynajmniej wydaje, bo wcześniej tego nie widziałem. Tylko kanapki robią takie z pieca. Że były, tylko ja nie widziałem, nie spotkałem wcześniej tego. Trzeba mieć głowę dookoła siebie. Tu właśnie zdjęcia sobie ze mną robili wcześniej. Tutaj jest ta pasta, później oni plują na czerwono, pozabijana w te liście. Patrzcie, no bardzo popularne to ostatnio, że robią takie zapiekanki. To jest ta rodzinka, o której wam mówiłem, że robili sobie ze mną zdjęcia, a teraz chcą być na filmie. No to wystawajcie. Zobaczcie, jak tutaj działają, ile jest tych bułek. One są wysmarowane wszystkie jakimś masłem. Ludzie podchodzą, zamawiają, dobierają tu jedną bułkę, tu dwie bułki, tu dorzuć tego. Oni tutaj nic nie zapisują. Oni po prostu, później ludzie podchodzą i wierzą to, co ludzie pozamawiali. To dopiero będzie wielka dosa. Teraz z masłem wysmaruję tą dosę. No takiej wielkiej jeszcze nie widziałem, żeby ktoś robił. Teraz tą dosę będzie kolega pewnie jakoś składał i zawijał zaraz. Całą już podważył, no jestem ciekaw, jak on to zrobi. Patrzcie, jaki placun. Będzie kroił? Łamał? Cała na ta... Ale tuba! Tutaj jak kolega się rozporządził tą chińszczyzną, tu jest jakiś czerwony sos, wszystko dookoła porozwalane. Tu jaka pasta, rozgniecione warzywa z przyprawami, z pomidorami, a tą pastę później ładują w bułki. Zobaczcie, co tutaj się dzieje na plaży. To jest normalny dzień, to jest poniedziałek. Tutaj nie ma żadnego święta, tak po prostu ludzie tutaj przychodzą wieczorami. To wygląda jak jakiś duży koncert na plaży. Wiadro ryżu przygotowane, pewnie do gotowania jakiejś potrawy. Tam widzę, coś jest już zrobione, ale jak braknie, to będą gotować na świeżo. Mówiłem sobie danie, tylko powiedziałem panu, żeby mi nie dawał tych bułek. Takie coś. Zapomniałem już, jak się nazywa, to badzi chyba coś tam. To są właśnie te warzywa ugniecione z pomidorami, z wodą, z sosem jakimś. To jest moje danie, stówkę coś takiego kosztuje. Jest ten sos, tutaj jest jeszcze łyżka masła, cebula, no i powinny być jeszcze tutaj te dwie bułki. Podjadłem i wychodzę już z tego koncertu powoli. Kieruję się w stronę stacji, będę też powoli jechał już w stronę mojego hostelu. 8:30, a tych ludzi jest tutaj coraz więcej. Trzeba uważać na nich wszystkich, bo tutaj jeżdżą tymi skuterami. Jestem już na stacji, czekam w kolejce po bilet. Kolejka dość krótka jak na tyle ludzi. Pociąg może jeszcze gdzieś tutaj wskoczę. Dobra, tutaj. Podjeżdża, ale numer. Sorry. O kurde. Jestem. Ale jazda. Chyba jakiś ekspres, bo ładnie zapieprza. Ale w pociągu nie jest tak źle, nie jest tak tłoczno. No, jedno siedzenie wolne widzę. Coś mi się wydaje, że chłopak będzie wyskakiwał jeszcze przed zatrzymaniem, no mówię. Tutaj to normalne, o, ten też. Pierwsza stacja na trasie. Tam też widzę na ulicach się dzieje. Druga stacja, ale tamta jest z drugiej strony, wsiadają z prawej. Dojeżdżamy do trzeciej stacji, też z tamtej strony. Czwarta stacja po lewej stronie, po mojej. Najlepiej jak jest z tej strony, bo widzę, co tutaj się dzieje. Jakaś stacja remontowa, tutaj jakaś dzielnica lepsza, bo wieżowce, jakieś biurowce też. I wjeżdżamy na piątą stację z tamtej strony. Nie wiem, ile będzie tych stacji, obstawiajcie. Ja bym celował 12. Wjeżdżamy na szóstą stację, ale ta wygląda na jakąś większą, bo sporo osób chce wsiąść i sporo osób wysiada, patrzcie. Wyskakują, jeszcze się nie zatrzymaliśmy. Dobrzy są, jak spadochroniarze, kurde.
7. stacja z tamtej strony. Jesteśmy na 8. stacji. Sporo ludzi wysiadło, nikt się nie dosiadł, patrzcie. Połowa pociągu albo i więcej. 9. stacja z tamtej strony. A co, on dalej nie jedzie? Wszyscy wysiedli? Co, ja w złym pociągu jestem? No niemożliwe, nie, siedzi ktoś jeszcze. Kurna, okazało się, że on nie jedzie dalej, że stoi. Tam nadjeżdża z tamtej strony, ale nie wiem, czy zdąży, bo muszę przejść jeden peron. Właśnie nadjeżdża. A ten to jakiś inny, nie wiem, czy w moją stronę jedzie. Jadę. Zamknęły się drzwi, tutaj już nie ma tak jak tam. Też upchany nieźle, ale tutaj jest klimatyzacja w tym pociągu. Właśnie ominęliśmy jedną stację, więc pewnie byłaby 10, to może jakiś ekspres, bo jeżdżą też te wolne, gdzie się zatrzymują na każdej stacji, ale też jeżdżą te szybkie. Mijamy kolejną, czyli 11. Mam nadzieję, że na mojej on się zatrzymuje. Minęliśmy kolejną, czyli 12 stację. Jeżdżamy na 13 stację, mam nadzieję, bo zwolnił trochę, że on się tutaj zatrzymuje. Jest, zatrzymuje się, ale widać sporo ludzi chce wsiąść, ale też sporo pewnie wysiądzie. Dobra, otwieraj tutaj. O, jak nawet jest miejsce, żeby wysiąść. Proszę bardzo. Kurde, trzeba tu szybko. Nie ma tutaj prawie, nie ma czasu na nic. Tutaj jak się biją chłopaki. No miejsca mało, ojeny, plecak. Udusi go, patrzcie, plecak. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Słuchawki chłopak pogubił. Gdzieś tu mu słuchawka spadła. Jest, dobra. Matko Boska, co tu się dzieje? Jakie sceny danteńskie. Nie wejdzie, wejdzie? No tu problem, bo drzwi się. Ajajaj. Wszedł, kolega go dopcha, ale numer. To ile obstawialiście stacji? No nie zatrzymaliśmy się na wszystkich, ale to przez to, ale tutaj billboard wielki, ale to przez to, że wsiadłem w ten szybki. Ale powinno być 13 stacji, więc ja się pomyliłem o jedną. Teraz muszę znaleźć wejście na stację metro i jeszcze kilka stacji podjechać metrem. A do autobusów już się nie pchają, wszyscy stoją grzecznie w kolejce. A to co to tutaj stoi? Jakiś pociąg, restauracja zrobiona z pociągu. A, to taka imitacja wagonu, trochę jak wars. Można pewnie w środku usiąść i coś zjeść. Mam bilet, idę jeszcze, przejdę tą kontrolę, bo tutaj trzeba właśnie o plecaki oddawać, żeby sprawdzili. Też wszystko na biegu, kurde. Jest, podjechał, ale ile ludzi, kurde, nie wiem, czy ja tam wejdę, nie wiem, czy nie będę musiał gdzieś stać w kolejce, bo mnóstwo ludzi, to jest dla kobiet pewnie, z przodu. Ja muszę gdzieś tam cisnąć, ale wątpię. A jednak się uda. Dobra, jestem. Jestem. Akurat się drzwi zamykają. 5 stacji mam do przejechania. Tutaj wsiadam. Raz, 2, 3, 4, 5. I jestem już na swojej stacji. A tutaj przedział tylko dla pań, widzicie? Tu jest granica. O, dotąd jeszcze mężczyźni mogą stać tutaj. A tutaj już same kobiety. Tutaj też mężczyzny żadnego nie zobaczycie. Jestem już u siebie na dzielnicy. Zaraz skręcę w prawo i będę już przy swojej restauracji, gdzie zjem kolację. Jest za 10:22. Jak myślicie, do jakiego sklepu ta kolejka? 3, 2, 1. O, z alkoholem. Jestem już przy swojej restauracji, gdzie pamiętacie, na śniadanie mi nie dali mojego dania, więc nie zjadłem tutaj. Mam nadzieję, że teraz będą mieć. Jestem już w restauracji, a wracając jeszcze do tego pociągu z tymi stacjami, to on kosztował mnie tylko 10 rupii, czyli 40 groszy za 20 km. Jest już moje jedzenie ulubione, jajka masala. O, ten sos jest przepyszny, do tego cebula. Tej cebuli tutaj na pewno braknie, do tego jeszcze sobie domówiłem 2 jajka, żeby było więcej białka. No i taki placek nam z masłem. Ja już zjadłem, jestem już tutaj zakumplowany z kelnerami, moje ziomki, jadłem tu kilka razy, pokażę wam jeszcze szybko kuchnię, jak wygląda. O, kolega tutaj moją masalę gotował. O, dzisiaj jest inny, też jest pyszna, tylko bardziej ostra niż ostatnio jadłem. Pasuje mi. A widzicie, gotują na węglach, bo gazu nie mają. A tam jeszcze mają taki piec tandoori, więc nie wiem, na co ten piec, na gaz czy na jakiś węgiel, bo często mają też na węgiel, ale jak oszczędzają gaz albo nie mają wcale, to może jest na węgiel. Dobrze najedzony, wracam już do pokoju, jest 10:30. I to na tyle z dzisiejszego odcinka, moi drodzy. Wielkie dzięki, że ze mną byliście, oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zostawcie komentarz, lajka i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!